Wszyscy, i my, i wy kochamy Land Rovery, Range Rovery, Defendery. Te samochody są po prostu jakieś. Zajebiście jeżdżą, są świetnie wykonane w środku i co do tego nie ma wątpliwości. Problemy pojawiają się, kiedy musicie zdecydować się na samochód. I wtedy jakimś cudem omijacie Land Rovera, Range Rovera i Defendera, a wybieracie coś najchętniej z trójcy niemieckiej: Mercedesa, BMW albo Audi. Dlaczego? Bo boicie się usterkowości, boicie się kosztów, boicie się spadku wartości i wielu innych rzeczy. Po prostu te auta są fantastyczne, jak ma je sąsiad, ale nie jak macie je wy. Ale dzisiaj będzie taki egzemplarz, który po prostu przeczy tym stereotypom. Używany Defender z 2022 roku, którego właściciel kupił po naszym teście. Wersja wyjątkowa i podobno wersja dla tak zwanych zboków, czyli 130. Nikt nie chciał jej kupować, jest tych samochodów bardzo mało, a jeden z przebiegiem 83 000 kilometrów jest dzisiaj u nas. Kawał wozu, taki bydlak trochę, nie? 5 metrów 36 centymetrów. Jak stał w garażu, to autentycznie do tylnej ściany brakowało tyle, czyli 25 centymetrów, i z przodu do bramy, jak się zamykało, też brakowało 25 centymetrów, czyli tyle. 34 centymetry więcej Defendera za dodatkowych 70 000 złotych. Auto debiutowało w 2022 roku, czyli 3 lata po tym, jak wprowadzono 90, krótką dwudrzwiową, trzydrzwiową w zasadzie, z krótkim rozstawem osi, i 3 lata po 110, czyli tym prawilnym Defenderze, który ma 3 metry rozstawu osi i 5 metrów 2 cm długości. Tutaj w 130 wydłużono tę część dokładnie. Rozstaw osi pozostał ten sam, 3 metry z drobnym kawałeczkiem, a dołożono tutaj 34 cm po to, żeby tam szedł trzeci rząd siedzeń i po to, żeby mieć większy bagażnik. Kosztowało to 70 000 złotych więcej, ale właściciel tego samochodu, który jest trochę z Olsztyna, trochę z Trójmiasta, dobrze zaoszczędził, bo tego auta nikt nie chciał kupić, stało w salonie. Wersja First Edition X, czyli w zasadzie na fulla wyposażona, i dostał rabat w wysokości 150 000 złotych około. 700 kosztował wyjściowo, a zapłacił 560 000, więc stwierdził: dobra, to ja biorę sobie tą 130. I teraz posłuchaj tego. Kupił ten samochód sobie Damian we wrześniu 2023 roku, rok produkcji 2022. Przejechał nim w ciągu tych 2 lat, 2,5 roku 83 000 kilometrów. Sporo. Sporo. Dużo jeździ generalnie chłopak. I uwaga, wiesz ile razy było w serwisie na naprawach gwarancyjnych? Na gwarancyjnych? Tyle. Wiem. 0. 0 razy żadnej naprawy, żadnej kontrolki, żadnej przygody, mimo że nie jeździ tylko, wiesz, grzeczniutko 90 na godzinę, tylko pomiędzy firmami jeździ bezdrożami. Takie cross country, doły, dziury i w ogóle, i napierdziela, bo mówi, że to jest duży skrót, pozwala mu oszczędzić przynajmniej kwadrans, jak jeździ między jedną halą a drugą halą. Więc auto jest, zresztą zobaczycie potem we wnętrzu, naprawdę użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jest tam trochę nawet błota, celowo go nie sprzątaliśmy, żebyście zobaczyli, jak ludzie dbają w środku o samochody. Ale jeżeli chodzi o względy mechaniczne, to co 8 do 12 tysięcy wymiana olejów. Nawet przy 60 000 w serwisie twierdzili: nie, to nie ma co wymieniać olei w dyfrach, tam w jakichś skrzyniach biegów, i w ogóle zażyczył sobie tak zwanego dużego serwisu, więc nawet sobie przy 60 000 kazał to wszystko zrobić. Tam rachunek akurat był solidny z serwisu, bo wyniósł 11 000 złotych, ale taki normalny, zwykły przegląd olejowy to kwestia 1500 zł. Tyle co w Toyocie albo w Fordzie. Wiesz, no 11 000, no ale jeżeli powymieniane oleje w dyfrze, w skrzyni, a tu skrzynia trochę generuje kosztów, bo mamy tu 8-biegową tą ZF-a skrzynię, 8 HP, no to jakby serwis jest jej drogi, no ale sam serwis ZF-a mówi wymieniać olej co 80-100 tysięcy, a to mamy kolejny przykład, że ASO mówi: nie wymieniajcie oleju. BMK mówi to samo i wszystkie serwisy, które to montują, takiego Audi, mówią: jakby my nie dotykamy się, nie wiemy, nie robimy. No tak samo jak Land zaleca, żeby wymieniać olej co 25, co 30 tysięcy, tutaj świadomy użytkownik wymieniał go co 8 do 12 tysięcy kilometrów. Jak kupujesz auto za bańkę, to umówmy się, jak jedziesz do serwisu i 1500 płacisz za wymianę oleju co 8, co 12 tysięcy, to nie jest to wielkim
problemem dla Twojego portfela albo kieszeni. Ale wiesz co, nawet gdybyś miał tani samochód i też wymiana tego oleju co 10-15 tysięcy, jakby mamy już przykłady, że te auta jeżdżą i się nie psują, a tu mamy dzisiaj kolejny przykład, że ma auto 80 tysięcy i też się nic nie dzieje. Ale wiesz co to pokazuje? To pokazuje ten stereotyp. Czyli ktoś, kto kupuje Land Rovera albo Range Rovera mówi, nie no to kurczę, to są auta awaryjne. Tylko okazuje się znowu, że jak dbasz, Tak masz. masz. A jak wy byście chcieli mieć takiego Land Rovera sprawdzonego, z serwisami, kupionego salonowego jako używanego, albo w ogóle nowego, to wejdźcie sobie na naszą stronę findcar.pl, nasza platforma, gdzie są samochody tylko od dealerów. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Są tam też Land Rovery i możecie sobie szperać, gmerać i wyszukiwać i nawet nie musicie czekać do końca tego odcinka, tylko już teraz sobie kupywać. A teraz coś, czego już nie ma. Bo już nie jest oferowany z tym silnikiem Defender jako nowy. Teraz mamy tylko diesla i mamy V8, a to jest 6-cylindrowy silnik. Pojemność 3 litry, turbodoładowanie 400 koni i 550 Nm. Wycofano go z oferty ze względów emisyjnych, natomiast tutaj przejechał całkowicie bezawaryjnie 83 000 km. Swoje palić lubi. Z Olsztyna, jak dzisiaj tutaj przyjeżdżał Damian, to ile to Damian wyszło tam? 14,7 litra. No ale jest tutaj, ma tutaj co dźwigać ten silnik, bo samochód waży 2 tony 600, a razem z Damianem to już się pod 3 tony zbliża. Chłop jest na diecie pudełkowej i waży 130. I co, nad czym tak dumasz, powiedz mi? Dumam, bo nie wiem, co Ci mam powiedzieć natomiast na temat tego silnika, bo powiem Ci tak. Dzwoniłem do ASO, bo mam tam znajomego, podpytałem go trochę tam info na temat tego konkretnego silnika. No P400 ma oznaczenie. I generalnie no tutaj dużo rzeczy się nie dzieje. Wiadomo, że wiesz, im większy przebieg, no te jakieś tam usterki mogą się pojawiać, jeżeli chodzi o tej szczelność silnika, bo mogą jakieś tutaj się rzeczy pojawiać, jakieś tam delikatne wycieki. Zdarzają się problemy z turbinami, z zaworami Jagieru, no ale to jakby większość dużych diesli też ma takie problemy. Wiadomo, że nie są częste, no ale wiadomo, tutaj jakby możemy tego uniknąć tą częstą wymianą oleju, tak? Były to jakieś problemy z układem chłodzenia, w zasadzie termostatu, jakiejś tam dodatkowej pompki obiegu. Natomiast takich dużych, jakby wielkich problemów nie ma, jak z poprzednimi silnikami, w sensie z mniejszymi silnikami, tak jak 2-litrowy diesel, o którym bardzo głośno można usłyszeć, że tam się rozrządy zrywają. I on też był w Defenderach? I też podobno był w Defenderach. To tak stoisz i tak dumasz. Słuchaj, no tak dumam, bo nie za bardzo wiem, co mam Ci o tym silniku powiedzieć, bo to za bardzo dużo Czyli się nie znasz. dużo rzeczy się nie dzieje, wiesz. No akurat mamy kolejny samochód, w którym się nie za bardzo mogę wypowiedzieć, bo tu się nic nie dzieje. Dzwoniłem do kolegi do ASO, podpytać o ten silnik. No i tak jak powiedział, tu za bardzo rzeczy tam jakichś problematycznych nie ma. Wiadomo, że im większy przebieg, to jakieś mogą się pojawić usterki na zasadzie jakiegoś tam, nie wiem, wycieku, zapocenia oleju gdzieś tam w układzie. Są problemy czasami z turbosprężarkami, natomiast z przygrzewaniem się silnika też potrafią być problemy, jeżeli chodzi o termostat bądź dodatkową pompkę obiegu, potrafi wywalić błąd. Natomiast to są tematy sporadyczne, tak? Nie jest tak awaryjne jak silniki Jeżeli nie dieslowskie. bierzemy pod uwagę zużycia paliwa, bo jest nam to po prostu obojętne, to Tak. lepiej diesla szukać, czy lepiej P400? Znaczy, no nie, ja bym chyba wolał bardziej benzynę. No jeżeli tu mówimy, jeżeli nie bierzemy kosztów paliwa pod uwagę, to ja bym bardziej wolał benzynkę. Mniej awaryjna na pewno, nie? Okej, No, dobrze. w dieslach mamy dosyć głośną aferę, jeżeli pamiętasz, o rozrządach, nie? One Tak? się zrywają, tak, i są duże Ale w problemy. 3-litrowych też? W 3-litrowych mniej, natomiast ten 2-litrowy ma bardzo złą opinię. No ale Defendera z 2-litrowym no, ale silnikiem, wiesz. no błagam Cię. No ale to mówimy o Defenderze, a może ktoś by sobie wybrał inne auto z tej gamy i Podobają wtedy mi strzela w się kolano. wszystkie te detale w tym samochodzie, takie choćby jak te elementy tutaj na błotnikach, jak ta kratka tutaj, do którą zdejmujesz i po prostu od razu sobie montujesz snorkela i sobie powiększasz głębokość brodzenia. Głębokość brodzenia w tym wypadku to 90 cm, czyli tak jak teraz stoimy mniej więcej tutaj, albo nawet gdzieś tutaj, tylko że samochód jak wjeżdża do wody, automatycznie wyczuwają to czujniki i zaczyna sam się podnosić. Prześwit normalnie to 20 cm, wtedy w trybie offroadowym podnosi się prawie o 10 cm i masz 90 cm głębokość brodzenia. To na drzwiach dużo. to jest mniej więcej tutaj, to jak to wszystko musi być dobrze uszczelnione. No to jest chyba rekord, jeżeli chodzi o seryjne samochody typu SUV, czy nawet jakaś tam terenówka. Teraz jest w minimalnym położeniu,
parkowaniu, bo możesz sobie ustawić w komputerze pokładowym, że chcesz, że w momencie, kiedy parkujesz, to on się o 4 cm, 40 mm obniża. Więc zakres działania tej pneumatyki takiej użytkowy to jest około między 13 a 14 cm. Więc naprawdę robi to robotę i jak maksymalnie go sobie podniesiemy, jak na szczudłach teraz, co? No, teraz tak. No i teraz masz 30 cm prześwitu i te 90 cm głębokości brodzenia, czyli mniej więcej gdzieś tutaj, w tym miejscu. Robi to wrażenie. No. I fajnie jest mieć taki samochód, który w środku gwarantuje Ci właśnie bardzo przyzwoity komfort jak SUV, ale jednocześnie jest prawdziwą terenówką, chociaż poprzedni Defender, jak pamiętasz, był zbudowany na ramie, Tak. a tutaj mamy nadwozie samonośne. Mimo tego jest trzykrotnie sztywniejsze niż tamto na ramię. Wiesz, ile razy właściciel wymieniał klocki hamulcowe? Wiem, że ani razu nie wymieniał, chociaż No. jestem zdziwiony, że przy tej masie tego pojazdu nie były tutaj wymieniane ani klocki, ani tarcze. I to jest dziwna sprawa, więc Sam przyznaje, Dziwnie. że jeździ tym samochodem przede wszystkim w trasy. Z tego przebiegu 83 tysiące kilometrów, mniej więcej 55-60 zrobił na dłuższych dystansach, gdzie jedzie nim 140-150, bo to auto przy tych prędkościach jeszcze sensowne ilości Jeszcze się paliwa zużywa, jeszcze normalnie się zachowuje. prowadzi, jeszcze się normalnie zachowuje, więc prawdopodobnie jest to efekt tego. Wiadomo, że tam te hamowania są lżejsze i dużo rzadsze. Więc moim zdaniem to jest efekt tego. Niemniej ile kosztują klocki, jakbyśmy mieli je wymieniać? no jak gdyby nie serwisował go w ASO, tylko by pojechał gdzieś do takiego warsztatu, który się zajmuje tymi autami, no to taka jedna tarcza naprzód to koszt około 1200 zł mniej więcej. To też nie jest jakiś Nie jest dużo, spektakularny ja koszt. myślałem, że trochę więcej będzie, tylko ja mówię tutaj o zamienniku oczywiście. Bardzo renomowanego producenta. Jeżeli klocek? chodzi o klocki, to są duże klocki, jak sam widzisz, duży zacisk Brembo. Tak, bo to jest chyba... Jest kawał klocka. Tak. Klocki to jest około 1200 i też idzie w górę, nie? Jakby I za zależy. parę. Mówimy już o I parze, wtedy za czyli parę. mówimy o przedniej osi, nie? Tak czy siak i tak jestem zaskoczony, patrząc na te faktury, które widzieliśmy, cenami w serwisie ASO. No nie jest drogo, bo powiem Bo Ci, że jak porównam to sobie z BM-ką, z Mercedesem czy z Audi, to tamte kwoty potrafią być znacznie wyższe wiesz, przy no, autach za te pieniądze. stawka roboczo-godziny jest droższa. Natomiast jeżeli chodzi o części, to porównując filtry oleju w zamienniku i w oryginale, to nie ma jakiejś dużej różnicy. Także To jest bardzo mocna strona Defendera, bo tego nie oferuje nikt w tym segmencie i w tej klasie. Mówię o liczbie krzeseł do siedzenia, bo tam masz 2, w drugim rzędzie 3 i w trzecim rzędzie też są 3. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Oczywiście, jak sobie wszystkie te fotele postawisz, no to miejsca na bagaże nie zostaje tutaj zbyt dużo, bo jesteś w stanie tutaj wrzucić co najwyżej jakieś ze 3 może kabinóweczki. Zresztą testowaliśmy Defendera 130, więc gdybyście chcieli zobaczyć, jak wygląda ilość miejsca w trzecim rzędzie, jak zapakujemy go bagażami, kiedy tutaj nie ma tych foteli, to sobie kliknijcie tutaj i sobie obejrzyjcie te 130. Ją mieliśmy w wersji z dieslem, więc trochę inny samochód. Natomiast dokładnie po tamtym teście właściciel zdecydował się na Defendera 130 i usłyszeliśmy dzisiaj, że jest bardzo zadowolony z tego samochodu. Generalnie zostanie z nim to auto do śmierci, która nadejdzie już niebawem. Z tej pozycji można sobie obniżyć tę budę o tych 13-14 cm, żeby można było go troszkę łatwiej załadować, bo rzeczywiście ten próg teraz załadunkowy był w cholerę wysoko. Podobno, tak można wyczytać w katalogu. Ty, zobacz, jak on się teraz obniżył. O, uśmiechnij się, jesteś w kamerze. Dzień dobry. Gniazdko 230 V, tylko z takie urządzenia dosyć słabej mocy można tutaj podłączyć, 180 watów maksymalnie. Tu jakieś siateczki, tutaj miękki, fajny podłokietnik. Tutaj masz koło zapasowe, naprawia przebitą oponę. Szybko, łatwo i bezpiecznie. No, czyli koleś wierzy w ten marketing. Auto 20 cali, rozumiesz, i wozi zestaw naprawczy. Tutaj jest lewarek, nic więcej, żadnych schoweczków, no bo mamy tutaj wielką tą kanapę w trzecim rzędzie. Tu jeszcze gniazdo zapalniczki, tu miejsce na pasy bezpieczeństwa. Podobno tutaj jest 1000 litrów przestrzeni, ale wierzyć mi się w to nie chce, chyba że policzymy to do dachu. Nie ma żadnej rolety, to jest minus, ale na przykład zobacz, masz nawet ogrzewane fotele tutaj w tym ostatnim. Chciałem to zwrócić uwagę, mówię, to jest do składania, ale tak przyglądam, mówię, nie, to są grzane dupy w trzecim rzędzie wchuty. No,
No, No, powiem Ci, a jak się tam w tym trzecim rzędzie położysz, bo wracasz z imprezy na przykład i nie chcesz ziać tam kierowcy w twarz odorem z twojej paszczy, to w ogóle masz wtedy ogrzewaną dupę, ogrzewane ramię i jeszcze tutaj na tym masz wtedy ogrzewaną nogę, jak leżysz wzdłuż. można? Można? Można. to Haczyki nie było są? głupie. Są. Natomiast nie ma tutaj żadnej rolety i żadnych mocowań na roletę, więc te bagaże pozostają... No jest, zobacz, tutaj na jakąś siatkę chyba bardziej, nie roletę. Chociaż No to jest... Co to? Nie, to na siatkę, bo widzisz, że tam nie masz żadnego mocowania, o tym mówię. Ale o, patrz, jeszcze są gniazda USB-C z prawej i z lewej strony i nawiewy są, wszystko jest i nawet okno dachowe mają ci, co siedzą w trzecim rzędzie. To się nazywa, jak to mówi Damian, wiesz, First Edition. Wersja First Edition Klicks. Dlatego potem stał rok, nikt tego nie kupował, w następnych wersjach już tego nie znajdziecie, także... Tak, dawaj walizki. Proszę bardzo. Jedna jest. Raz. No ale to mówię, to już jest wszystko. I jak jedziesz gdzieś dalej, nie ma rolety, no to robisz to tak, a może nawet robisz to Ty, tak. no tak robisz. Masz cyfrowe lusterko, więc widzisz wszystko w tym lusterku, wyświetla ci obraz właśnie z tej kamerki, która jest tutaj na płetwie i masz takich walizek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zapakujesz. Generalnie możesz stół bilardowy tutaj sobie wpakować. To powiem Ci, że A sporo. obok niego jeszcze lodówkę i jeszcze pralkę. Chodź, hop! Patrz, i jeszcze psa przewozisz. Miura! Zostań. Siadaj. Chodź. Hop. Chodź, Miura, no. No. O Boże, kochany. Chodź tu. O, teraz jak urósł. Proszę. Siadać. Siadać. O. Zostań tam. Zamykasz swoje bydlaki, psiaki. Wada jest taka, że ciężko pracuje ta tylna klapa. Ona jest otwierana oczywiście tak jak w defach być powinno, czyli na bok, ale pracuje dosyć ciężko, szczególnie w tym położeniu, jak się zablokuje. Natomiast fajne jest to, że rzeczywiście możesz ją zablokować w każdym położeniu, czyli nawet w takim i nawet wiatr jej nie otworzy, bo ona ma taką specjalną blokadę. Potem jak ją pchniesz, to ona już leci sobie siłą rozpędu, więc to jest akurat fajne rozwiązanie. Podobno są wersje z domykaniem tego, czyli rzeczywiście, że tylko pchniesz i całą resztę za Ciebie załatwi elektryka. No tutaj mówię, troszkę siły trzeba w to włożyć. To jest fabryczne. 3,5 tony możesz uciągnąć. I teraz sobie policz. 2 tony 600 waży samochód. Ładowność to 800 kg, czyli masz już 3,4 tony. Mieścisz się w tych 3,5 tony, a tutaj do tego jeszcze 3,5 tony sobie doczepiasz i masz zestaw pod tytułem 7 ton. 7 ton w osobowym samochodzie. To chyba tyle, co normalny ciągnik siodłowy razem z naczepą, tylko na pusto. Na pusto. No trochę nie, ale taka mi mała półciężarówka. No, 7 ton. Fotele, żeby złożyć te w drugim rzędzie i dostać się na trzeci rząd, to tutaj wajchą, on sobie wtedy podjeżdża do przodu i rzeczywiście ten otwór tutaj jest no, taki, że dzieciak się prześliźnie. Mysz się też prześliźnie, ale dzieciak się prześliźnie. O kurna. Żelka, chcesz żelka? Daj sztukę. Widać, że auto użytkowane, nie? Dobra. Natomiast to, co ma fajnego, to zobaczcie. Pod dywanikami jest po prostu plastik. No może szlauchem się tego nie myje, ale mokra szmata i wszystko jest zrobione. A ty masz tam miejsce na nogi? Nie wiem, jakiś grubas z przodu siedział tam, że... Ty. Nie, posłuchaj, no tak... Powiem Ci tak, jak miałbym jechać 50 km, no to jeszcze okej, jak miałbym jechać 300, to już mógłbym trochę marudzić. Ale tam z przodu za to przed tobą to siedzi ktoś, kto ma chyba 2,50. No ale to słuchaj, można... no nie wszyscy są, wiesz, A odsuń się. 1,50 m. Ja mam tutaj mnóstwo miejsca na nogi. Mówię to Mnóstwo całkiem... masz? Co? Mnóstwo? No stary, normalnie mi się No to- mieszczą kolana. No to dawaj mnie. Czekaj. Poczekaj, tam z przodu usiadł... Poczekaj. No, to ja tu mam wygodniej Teraz tak, żeby było wygodnie teraz. Tak jest. Dobra, tam z przodu posadziliśmy pasażera, który ma 1,25 m. w czapce. No teraz siedzę mega wygodnie, jest mi dobrze. Dobra, ty, to może się teraz przesuniesz trochę. Nie, no ja mam też zaraz mega wygodnie. Zobacz, ja mam No tu ale to ja mam tyle- teraz niewygodnie, znajdźmy jakiś kompromis, no. I co? O! Dotykasz teraz? Nie Nie. dotykasz. Nie, I no ja to teraz też nie dotykam, więc siedzą 3 osoby dorosłe, jedna za drugą i żadna nie dotyka kolanami fotela osoby siedzącej przed nią. Mało tego, ty masz z tyłu w ui miejsca na głowę. I siedzę, jest mi tutaj. Mimo tego dachu szklanego, nie? Jakbym miał tak jechać 1000 km, płakałbym.
Chyba że jechałbym bo bym ci- razem nie, bo z bym ci kolegą polewał. Jamesonem. Ja bym ci polewał. Jakbym jechał z kolegą Jamesonem, to bym tak wytrzymał i 3000 km. właśnie. Ale na krótkie dystanse, albo jak siedzą tutaj dzieciaki i musisz dalej pojechać, to jest petarda. Jedyna rzecz, to tutaj są nadkola i przez to jest trochę mało miejsca tutaj na stopy, w tym miejscu. I to jest rzeczywiście odczuwalne. Natomiast pochylenie tego oparcia, to, że mam miejsce nad głową, to, że mam tutaj podłokietnik, ogrzewanie tego fotela, gniazda USB-C, nawiewy, miejsca na coś do picia, to jest w ogóle Nie jest- petarda. I Jest teraz naprawdę sporo. przejedź jeszcze tym do przodu. Przepraszam. A teraz daj jeszcze to tak. Cofnij troszkę kanapę. Przeczekaj, to złożę. I zobacz. Nie, ale jedziemy na przykład w 6 osób na narty. Tu mamy ułożone te narty tak ładnie w stosie i musimy tylko dojechać na stok narciarski z tymi nartami. I ci się to po prostu tutaj wszystko mieści. Nie możemy na górę wrócić? A po co? Psuć tę foremną bryłę tego samochodu jakimś boksem dachowym albo czymś. Naprawdę, Po to, jeżeli żeby nie chodzi, kaleczyć się w środku z nartami. tutaj widać, że na przestronność wnętrza ma wpływ i długość tego auta i to, jak ono jest pudełkowate z zewnątrz. To po prostu się przekłada na niebywałą praktyczność i niebywałą przestronność w środku. Nie dziwię się, że dzieciaki, żona i znajomi Damiana za każdym razem, jak gdzieś jedzie w trasę, to mówią: dobra, to bierzemy Defendera, bo to auto się najlepiej nadaje do podróżowania większą grupą na dłuższe trasy. Pokaż, a jeszcze tutaj się przymierzę. Przymierzę się, bo chcę zobaczyć tak. To już jest maksymalnie odsłonięte, ale mogę sobie wtedy pochylić ale- jeszcze to oparcie. No i w ogóle tutaj dla 4 dorosłych osób to wnętrze to jest już petarda. Podoba mi się to wykończenie, gdzie mamy śruby i te śruby normalnie Fajnie wygląda. odkręcasz to i masz dostęp do wszystkiego, co jest pod spodem. Nie ma tutaj żadnych spinek plastikowych, które mogłyby się urwać. To wszystko się solidnie, porządnie trzyma. Część lakierowana, nawet te plastiki, które są. No owszem, nie jest to, do czego przyzwyczaił nas Range Rover, na przykład duży Range, który kosztuje ponad bańkę, bo tam to wszystko to jest skóra, to są, wiesz, aluminium, drewienko, tutaj trochę tego plastiku jest, ale i tak wygląda to bardzo dobrze. First Edition X był też i jest Meridian, 15 głośników, bardzo przyzwoicie te Meridiany grają. Tapicerka. W tej wersji to była Windsor, czyli prawdziwa skórzana tapicerka, wentylowana, perforowana, ale jednocześnie połączona z tapicerką kwadrat tak zwaną, czyli bok fotela obszyto tym kwadratem. I jak widzicie, po 80 000 ta skóra nosi już delikatne ślady użytkowania, ale tak jak mówiłem, właściciel do wagi lekkiej nie należy, więc swoje tutaj wysiedział. Ale dobrze mówi, że tutaj właśnie jest ten materiał, bo w Defenderze krótkim, gdzie takiego też mają w firmie i to jest obite skórą, to widać tutaj jednak już zagniecenia i po 30 000 kilometrów przebiegu jest to wyraźnie widoczne, a tutaj tych zagnieceń po prostu nie ma. Tak szukasz, chcesz coś znaleźć takiego, co Ci się nie podoba, czy co? Bo tak... Nie, zawsze mi się podobało w tych Defenderach to, że po pierwsze masz tutaj trochę terenowego charakteru. Ta łapa tutaj, która jest, ten kształt tej deski rozdzielczej, ten wybierak do zmiany biegów, ten panel do sterowania klimatyzacją i zawieszeniem, funkcjami, tymi terrain response i tak dalej, a z drugiej strony, że jest to wszystko zrobione tak ze smakiem, stylowo i dobrej jakości. Tutaj masz też taką przyjemną, miękkie to obicie deski, tutaj skórzane wykończenie tych uchwytów, tutaj półeczkę, tu gniazdo USB-C, taka praktyczność tych rozwiązań. Tu sobie rzucasz mnóstwo gratów, ty masz tu swoją półeczkę, Tu po mam tamtej drugą stronie półeczkę. masz drugą półeczkę, tutaj 2 duże uchwyty na kubki, gigantyczny schowek z lodóweczką, zobacz. Co ty gadasz, ma No tu lodówkę? jest lodówka normalnie w podłokietniku i wchodzą Ty, ci no to tutaj, ja to nie wiedziałem. 2 puszeczki ci tutaj wchodzą ci 2 buteleczki i to się może chłodzić, albo możesz sobie to oczywiście wyłączyć, albo ustawić chłodzenie mniej, albo bardziej, żeby ci no chłodziło. to mi się podoba. Tu ładowarka indukcyjna, tutaj dużo miejsca, tu kolejne 2 gniazda USB, jedno C, drugie zwykłe, tu gniazdo zapalniczki. Praktyczność tego. No ktoś tutaj ewidentnie przy konstruowaniu tego modelu naprawdę dużo pomyślał i wyciągnął chyba wnioski może jakieś tutaj, bo tak jak sam zobacz, dużo tych półek, sam wspomniałeś, tych gniazd USB, jakby to co nam dzisiaj jest potrzebne, nie? A mamy też nowe auta, w których tego nie ma.
Nie. Nie ma tych nawet głupich gniazd USB, których tam brakuje wiecznie w samochodach. Tak, masz to PV, które no, nie działa jakoś super szybko, ale wszystko pokazuje to, co chcesz. O, masz tutaj ten czujnik brodzenia. Jak wjeżdżasz właśnie w wodę, to automatycznie Ci zaczyna pokazywać, jak głęboko w tej wodzie jesteś. Podnosi sobie to nadwozie na pneumatyce. Tu sterujesz pneumatyką. Tutaj masz jeszcze, jak to sobie wciśniesz, proszę bardzo, to sterujesz sobie tymi trybami Terrain Response. Czyli masz trawa, żwir, błoto kolejny, piasek, skały. Ale tak wybiera, powiem Ci, na tej pneumatyce sztywniutko dosyć. Nie jest takim pontowym. No właśnie tak się zastanawiałem, kiedy zwrócisz uwagę, że ja tutaj mam ile? Prawie 50, 45 na godzinę. Nie robi na nim dużego wrażenia te takie... No ale co tutaj ma na nim robić właśnie, wrażenie? No chłopie, no. No właśnie. Kawałek drogi z płyt przykrytej śniegiem dla tego samochodu to jest nic. Mówię, Damian mówi wprost. Kupiłem to auto jako samochód taki do zabawy. Spodobał mi się Wasz odcinek, mówię, potrzebuję dużego samochodu, wezmę go sobie i nie wysiada z tego auta. Zresztą przebieg na to wskazuje jasno. 83 000 w 2,5 roku. To wychodzi w okolicach 35 000 kilometrów rocznie. 30-35 tysięcy. To jest sporo jak na tego typu samochód, ale mówi też, że nie tylko po asfalcie jeździ, tylko też śmiało sobie śmiga kilka razy w tygodniu, nawet tą drogą na przełaj pomiędzy swoimi firmami czy tam halami. Wiesz co, trochę się mu nie dziwię, bo jakbym miał taką możliwość, to też bym nim sobie wjechał, bo to jest przyjemność takim autem sobie wjechać, tak? Blokada centralnego dyfra, tylnego, oczywiście reduktor, więc wszystkie terenowe systemy tutaj są. To zobacz, to uwielbiam. Naciskasz i sterujesz sobie albo wentylowaniem foteli, albo ogrzewaniem foteli, nie? A drugi raz jak klikniesz, to fajne, bo sterujesz manualne. klimatyzacją. I manualne. Średnie zużycie paliwa z 9999 km i 900 metrów, czyli prawdopodobnie było niezerowane w ogóle o dziesiątek tysięcy kilometrów, 14,6 litra. Chociaż nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, że on trochę chodzi jak diesel. Ma Nie. Taki jak dajesz gaz, tak jak 3-litrowy diesel jakby chodził, nie? Jeżeli chodzi o 6-cylindrowe diesle, to nie mam nic do charakterystyki ich pracy. Nie, bardzo ładnie Miękko, pracują. fajnie. Tak. Jak masz 4 cylindry i 2 litry pojemności, to jednak to jest klekot. Jak to już jest 6 cylindrów i większa pojemność, no może masz rację. Nawet tak jakby, a mocniej mu przyciśnij. Poczekaj. No teraz już nie. No teraz nie, ale tak przy tej Przy tych wolnych takiej, obrotach, takich no, normalnych. taki tak, trochę to pomruk taki- takiego dieselka 3-litrowego, nie? No troszeczkę nie gadaj. tak. Nie jest O, taki. tu masz to cyfrowe lustereczko, może być Bardzo zwykłym, fajne. a może być Bardzo też fajne. cyfrowym. Jest jedna rzecz, teraz tak się tu przyglądam na tą deskę, na ergonomię tego tu wszystkiego. Jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. No tu wiesz, No. jakby o gustach się nie dyskutuje. Wyłącznik świateł awaryjnych jest w takim miejscu, że ja naprawdę go przez chwilę szukałem tutaj wzrokiem, gdzieś tutaj. A co, A on już jest tu, tak daleko, wiesz, tak... człowiek gdzieś wsiada do Land Rovera i ma taką opinię o jego usterkowości, że szuka awaryjnych odruchowo? Dlatego, wiesz, przyzwyczajenie, może jakieś opinie, ale wiesz, dzisiaj Pierwsza próbujemy... rzecz, jakiej szuka, już ma papież w samochodzie, wsiada. Gdzie tu są awaryjne? No słuchaj Łukasz, ale taka jest prawda, no ludzie się jakby boją tych samochodów, one nie są popularne na polskim rynku. Boją się Land Roverów. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ludzie oszczędzają na serwisach. Nawet jak kupują samochód za 5, 6, 7 stów, to uważają, że skoro producent mówi, że wymieniać co 25 tysięcy albo 30 olej, to tak będę robił. Jak mówi, ale żeby wiesz co? nie wymieniać oleju w dyfrach, nie wymieniać oleju w skrzyni, tylko dopiero po 150 czy 180 tysiącach i wierzy, tak? No I to, ślepo temu to ufa. tak jak w tym przesądzie, że dobra żona po 7 latach sama odchodzi, jakoś nie odchodzi. A drugi powód jest taki, niestety, i należy też to, uważam, uczciwie i otwarcie powiedzieć, że w przypadku polskich serwisów Land Rovera i Jaguara też było kiedyś tak, kilka lat temu, kiedy był inny importer, że te serwisy same oszczędzały na klientach i same oszczędzały na częściach i zdarzały się przypadki, że zamiast wymieniać na gwarancji pewne podzespoły, to regenerowane wsadzali i tak dalej. Kilka lat temu było zmienił się kombinowanie. importer. Jakość zdecydowanie poszła w górę tych serwisów. Widzimy to na przykładzie faktur tego auta, które pokazał nam właściciel. I w momencie, kiedy jedno z drugim idzie w parze, czyli właściciel ma świadomość, jak należy dbać o samochód i jednocześnie serwisy są na odpowiednim poziomie, to się okazuje, że wszystko potrafi dobrze grać. I to dotyczy moim zdaniem nie tylko Land Rovera, ale wszystkich marek. W większości. No ale
tak jak powiedziałeś o tych fakturach, wiesz co, śledziłem ceny tych części, patrzyłem ile w zamienniku kosztują. No. Przykładowo filtr oleju w zamienniku to jest 60-70 zł. No to A w serwisie Damian płacił 120, 130 chyba złotych za filtr Znaczy, oleju. to już nie są takie pieniądze. Wiesz co, to nie jest jakoś dużo, jakby 2 razy tyle, ale część kupiona w ASO, tak, z ich marżą, oryginalna część, nie zamiennik. Także ten serwis też nie jest wcale taki jakiś mega drogi. Jak na auto, powiedzmy, premium. Nie, ja byłem zaskoczony wręcz, jak zerknąłem na te faktury. Myślałem na początku, że tam jakiś rabat wjechał na poziomie 50-70%, ale był tylko 10%. No bo ja się też przyglądałem na te fakturki, nie? I zobacz, rozmawialiśmy o układzie hamulcowym z przodu, jakie są ceny. Patrzyłem zawieszenie i w zawieszenie możemy też kupić w zamienniku. Jak to? Co? Możemy. Ale wahacz, tak? Wahacz przykładowo. Jakbyś chciał górny wahacz wymienić, to jest 1300 zł. A jak Ci tutaj miech w pneumatyce klęknie? Nie ma go w zamienniku. A? Jest oryginał. Niestety nie dowiedziałem się, ile kosztuje w ASO, ale przypuszczam, że to jest podobna cena jak do BM-ki czy do Audi. Czyli dyszka za sztukę. Czyli około 10 tysięcy, 6, 8, 10 myślę, że trzeba dać. Co trzeba zwrócić uwagę na zawieszenie pneumatyczne, gdyby... A tu on nawet wymieniał podobno przy tych 60 tysiącach, nie wiem, tam nie olej jest, nie, bo to nie jest sprężarka olejowa, tylko elektryczna, nie? Która? Tutaj w Do pneumatyki? do pneumatyki. Elektryczna. Elektryczna. Elektryczny no właśnie. kompresor, który pompuje powietrze. Bo też tutaj były jakieś Co wymieniał też serwis był. powietrze też wymieniał? Na zimowe. Na zimowe. Wiesz, ten układ jest jakby narażony trochę na uszkodzenia i to o tym trzeba pamiętać i zawsze jak mamy auta z pneumatyką, to powtarzam, że jeżeli by się Wam zdarzyło i wjedziecie gdzieś tam w jakieś błoto, to wjechać im na Kerchera i obmyć ten miech, żeby tam nie było tej wilgoci na nim, żeby te wszystkie zaworki nie dochodziły, chociaż tutaj widziałem, że zawory wszystkie, które doprowadzają powietrze i elektronikę, idą od komory silnika, czyli są pod maską schowane, a nie bezpośrednio w nadkolu. W nadkolu. No, także tutaj myślę, że ta awaryjność tych miechów też na pewno się przekłada na to, że jest konstrukcyjnie troszeczkę zmienione, nie? Ale niby się nie psuje, ale przezornie wozi wizytówki do serwisu. Wiesz co, to jest taki jak ty się To jest nawyk. Nawyk, jak To ty jest się nawyk. mi śmiałeś, że ja wchodzę i od razu szukam Dokładnie się. tak. No tak. Wiesz, próbujmy to dzisiaj jakoś obgadać, Nie no, my że walczymy jednak, tutaj że ze jednak tak nie jest, stereotypami, no. no. Że nie jest tak. 120. Zresetuj go. Dobra, jak to manetką żeś resetował? Tak, o teraz. I przytrzymaj, trzymaj. Jest. Dobra. No, biorąc pod uwagę... Chyba sobie żartujesz, weź to jeszcze raz. Naprawdę. Zajebisty wynik. Biorąc pod uwagę to, że samochód ma aerodynamikę kiosku ruchu, że jest kwadratowy, że ma gigantyczną powierzchnię tego przodu, bo jest i duży prześwit, i płaski ten przód, i tutaj ta szyba też nie jest jakoś spektakularnie pochylona, to jest super wynik. 65-66 decybeli. Auta Mistrzostwo. osobowe tyle nie mają. No błagam Cię. Duże koła, ja gdzieś 20 tam słyszę, 20 cali. tutaj Tak, troszkę słychać szumu świsty jakiegoś powietrza. powietrza, mamy szklany dach, który też na pewno zwiększa delikatnie te szumy, Ale 65? ale i tak to jest moim zdaniem zajebisty wynik. Mega, Naprawdę. mega. I faktycznie subiektywnie jest tutaj cicho. Możemy normalnie rozmawiać przy 120 km to na godzinę. prawda. I też jest to takie auto, którym jeździ się do 140-150. Nawet sam Damian, który lubi sobie czasami przycisnąć i różnymi autami mówi, jeździł dużo szybciej, to w to auto wsiada i mówi 140-150 to jest dla niego taka naturalna, normalna, przelotowa prędkość, gdzie czujesz się komfortowo, bezpiecznie, cicho jest w środku i tak dalej. A 400 koni potrzebujesz do tego głównie, żeby się szybko rozpędzić do tej prędkości, żeby sprawnie wyprzedzić, nie? Żeby pojechać w terenie i żebyś miał moment na tych kołach. Natomiast przy takiej jeździe 120, 140, 150 tych 400 nie wykorzystujesz. No teraz nie mamy tu obrotomierza, nie mamy, ale ja nie mamy obrotomierza. mamy Zobacz, przy 2000 120 niecałe. on ma niecałe 2000 obrotów. No ale to dzięki tej skrzyni mamy 8-biegową Tak, no to jest ZF. skrzynię, ZF 8 To jest HP. ZF. No, moja zdania nie zmienię. Jedna z lepszych skrzyni. Jedna z lepszych i do bardzo dobrych skrzyni, jeżeli chodzi o... I trwałość, Tak. i skuteczność pracy, i ten 8 to jest taki wyraźny nadbieg zawsze w tych skrzyniach.
Ja w Suprze ona w trybie sportowym w ogóle nie wrzuca na przykład 8 biegu, tylko No, jeździ bo do po co? 7, No nie? tak, Bo ten no 8 wiesz. to już jest taki nadbieg, że właśnie masz o 2000 obrotów wiem, niespełna. tu wyświetla, Z który jest bieg, czy nie 1750, wyświetla? 1800. No 8 teraz Jest, tak? Bo ja definitywnie. nie widzę. Nie, ale to czuć i widać po obrotomierzu. Nie widać, ale właśnie, czuć po obrotomierzu, że Tak. No i przy 120 km na godzinę to jest 12 litrów. I trzeba przyjąć, że to auto tak naprawdę przy danej prędkości pali tyle samo litrów, tylko przesuwasz przecinek. Jak jest 120 to 12 litrów, jak 140 to 14 litrów, jak jedziesz 90 to 9 litrów. Bo wspomniałeś, że Damian jeździ 140, 150 i auto mu pali średnio 14,5. Dokładnie tak. I tyle będzie Mamy palił to. Defender. A jak lecisz sobie nim 180, to już 18. I to się wszystko tutaj zgadza. Idealnie można wyliczyć sobie spalanie w Defenderze. Ready. Defender Dobra. jest ready. Tylko pozwól, że jeszcze Ci zmienię tryb na jakiś taki dynamiczny, co? Komfortowy. Tak? Komfortowy, myślisz? Komfortowy. Nie. Było to kolejny? Są, ale nie, to nie jest to. To Teraz nie masz jest to. wir śnieg. Nie ma tutaj trybu sportowego, wiesz, można sobie wybrać po prostu tryb komfortowy jazdy. O, tak, wybrano program komfortowy, ale możesz sobie zrobić... No wziąłem w sporta już sobie. Wziąłeś w sporta, tak? Tak. A, spryciarzu, dobrze. Nawet mam wrażenie, że on delikatnie podbił biegi, znaczy ja obroty ci biegu jeszcze- bojowego. Proszę bardzo, wyłączę Ci kontrolę trakcji, bo są idealne, sprzyjające ku temu warunki. Proszę bardzo. Gotowy? Tak. Poślizgał się troszkę, nie? No jak mi wyłączyłeś trakcję, to się dziwisz? Już. 8.03. To teraz ale spróbuj wiesz. po suchym. Poczekaj. O, i średnica zawracania tego Tak. auta. To jest coś, co ja uwielbiam. Na 3 razy tutaj. Bo nie ma żadnej skrętnej tylnej osi. I zobacz, tutaj zawsze wjeżdżamy tu prosto w las normalnie. Wiesz co, No, ale zawracasz, gdyby nie te drzewka, to ja bym zawracasz tym jak kontenerowcem. Taka jest prawda. To jest wtedy koło sterowe. Kierownica zamienia się w koło sterowe. No wiesz, to jest Stój, dosyć, prr. jest, poczekaj, bo to ja chcę mieć, A, wiesz, dobrze. jest dosyć duże te koło sterowe, tak? Poczekaj, to aż prawda. przejedzie ten z naprzeciwka. Staraj się teraz nie pobiołym. Nie pobiołem, Nie żeby pobiołym. Tak. mnie nie miotoło nią jak szatan. No. Nie, no czuć było troszeczkę, że... Nie no, on mielił tam nawet Mielił, kontry musiałeś zakładać, ale wjechałeś na śnieg, dlatego mówię, no 8 sekund i tak przy tej masie samochodu i tym charakterze auta to jest bardzo dobry wynik, no. Terenówka, bądź co bądź. Terenówka. No. A jeszcze jest z V8 przecież dostępny. O, Ponad 500 kunia. Dawaj. tu musi iść. Gotowy? Tak. To już lepiej. No, wiem. Celuj w czorne. No i proszę bardzo, 7,5 sekundy. No to jakbyśmy... Jak się- będzie sucho, jak będzie letnia opona, bo tutaj jest To do zimówka, 6,5 to będzie myślę, że zdecydowanie lepiej. 6,5 myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zejść. Ja myślę, że jak dzisiaj byśmy jeszcze się nim pobawili chwilę, to do 7 na pewno jesteśmy w stanie zejść. No już wiedziałem, wiedziałem. No, w tym aucie, tak. Lubię Defendera. Jeździłem Octą, jeździłem dieslem, jeździłem wersją 110, jeździłem 130 i po prostu ten samochód, po prostu go lubię. Uważam, że jest jakiś, uważam, że jest lepszy niż Gelända, uważam, że świetnie połączono tutaj właściwości terenowe, takie prawdziwe, z komfortem użytkowania tego auta na co dzień. Nie będzie poręczny w mieście, szczególnie z T30, no bo parkowanie pod Nie, no marketem wielki- gdziekolwiek wielki będzie samochód, trudne. no. Ma tutaj, widzisz to koło zapasowe, widzisz je tutaj, widzisz ten hak, więc to wszystko warunki drogowe, warunki terenowe, i jeszcze widok 3D. Wow. Chłopaku, co tutaj się dzieje? Zobacz ile kamer, 1, 2, 3, 8, 15. Możesz sobie cudować, kombinować. Nawet ci zmieniać sobie pasuje? możesz kamerę. Co? Nawet zmieniać możesz sobie. No jak? Kurczę. No jak okręt, nie? Układ kierowniczy to jednak jest z gumki do majtek zrobiony. Słuchaj, no Bezwładność jest ogromna. Zanim ruszysz, zanim on się ułoża, jeszcze jak jedziesz tak, to czujesz, jak on się ugina na tej pneumatyce. Obniża się dopiero przy jakiejś tam większej prędkości po to, żeby poprawić aerodynamikę i zmniejszyć spalanie o całą łyżeczkę na 100 km pewnie. Przy takim zużyciu, jakie ma. No ale robi to. zobacz, te 2 pomiary i na 20 na 100. 19,6. No.
super dobry. Mógłby mieć trochę więcej momentu. Co do koni mechanicznych nie mam tutaj zastrzeżeń, ale jakby to było takie 700-800 Newta, to takie przyspieszanie byłoby jeszcze zdecydowanie bardziej płynne, bo on szedłby Płynne. z momentu po prostu. Tak, nie? czuć, że on tam Nie ten bieg redukowałby zrzuci, nawet on biegu, jedzie. Więc Natomiast pod kątem takich wrażeń właśnie z wyprzedzania takiej dynamiki, to nie wiem, czy nie wolałbym jednak diesla, szczególnie, że on teraz jest dostępny w wersji D350, czyli ma 350 koni, ale właśnie w okolicach 700 Nm i nie wiem, czy nie byłby ten silnik sensowniejszy tutaj. Plus jest taki benzyny, jak powiedziałeś, że ona jest trwalsza, trwalsza jest, tak. mniej usterkowa. Natomiast wiesz co, no jeżeli mówimy tutaj o serwisowaniu, tak jakby przykładowo takie auto trafiło do garażu Damiana, to myślę, że jemu też by się nie psuło. No chłop po prostu dba o samochód i co tu dużo mówić, zdarzają się tam tacy użytkownicy, którzy dbają o te samochody i te auta się nie psują. I to jest fajne, że piszą do nas, pytają, czy nie chcielibyśmy przetestować. Fajne jest to, że przyznają, że kupili samochód po naszych testach. Zresztą to nie jest jedyne auto, które kupił Damian po naszych testach, bo również kupił Amaroka i ma go do dzisiaj. Z 2020 roku. Poprzednią generację jeszcze, ale jest tak zadowolony z tego samochodu, że teraz służy na przykład do odśnieżania, jak przysypało mocno Olsztyn. No tak czy siak, ja uwielbiam Defendera. Uważam, że to jest samochód bardzo uniwersalny. Jak ktoś potrzebuje przestrzeni, jak ktoś ma pół bańki do wydania, jak ktoś dba o samochód, to jest to naprawdę super auto. Łączące w sobie doskonale świetne właściwości terenowe z takimi właściwościami drogowymi. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje auta głównie do jazdy po asfalcie, to prawda jest taka, że może sobie wybierać pomiędzy innymi samochodami. No to może się trochę ponudzić w tym aucie. Ale to jest jeszcze tak jak pogadaliśmy, serwis tego wozu. Nie puści nas z torbami. I to jest zaskoczenie. Lubimy takie zaskakujące odcinki, takie zaskakujące propozycje, jak przetestujcie Defendera, który ma 83 000 km i ani razu się nie zepsuł.